Jak już za film bierze się Dario Argento, to wiadomo, że będzie grubo. Rzeczywiście będzie grubo, ale film fenomeny, zjawiska, różnego rodzaju są tytuły, no to rzeczywiście film już stricte pełną gębą, tak? Produkcja hollywoodzka, Jennifer Connelly, Donald Pleasence, weteran jak najbardziej filmów strasznych. Wystarczy wspomnieć jego rolę jako doktora Loomisa w serii o Halloween, no to chyba więcej nic nie trzeba dodawać. Jennifer Connelly w tymże filmie, która tak naprawdę miała zagrać córkę Ala Pacino w tymże filmie, bo takie było życzenie Dario Argento, że no, niby w tym filmie mamy gwiazdę, jakiegoś tam powiedzmy ojca znanego aktora, ale on chciał, żeby to był Al Pacino, więc zapytał o to Ala Pacino, a co powiedział Pacino na to? Powiedział, że nie podoba mi się opowiadanie historii córki, której nie mam, więc rzeczywiście zmieniono. Jakiś tam dostajemy aktora, którego no powiedzmy nie ma, ale Jennifer Connelly pojawia się w tymże filmie i trafia ona do szkoły z internatem, że tak powiem w wielkim skrócie, no i tam zaczynają się dziać rzeczy oczywiście. Jak to u Dario Argento, fabuła powędrowała sobie gdzieś tam siną dal, niekoniecznie tutaj jest nam potrzebna do czegokolwiek. Głównie chodzi o to, żeby pokazać, zszokować, zadziwić nas. No tak akurat tutaj można by to powiedzmy stwierdzenie. Sam pomysł na film powstał, kiedy Argento dowiedział się, że policja używa insektów, a właściwie wiedzy na temat insektów do pomocy w rozwiązaniu spraw, przestępstw, kiedy tam powiedzmy jest scena, to dowiadujemy się, że powiedzmy, no w tym momencie strzelam, po iluś tam godzinach, czy tam powiedzmy o iluś tam dniach pojawiają się takie, a nie inne robale i w tym momencie policja na podstawie tego może powiedzieć, ok, no to osoba zmarła wtedy, czy wtedy i tak dalej, i tak dalej. I to go tak bardzo zafrapowało, że stwierdził, ok, no to ja na podstawie tego zrobię film i tutaj tak rzeczywiście wiele takich smaczków, takich ciekawostek z życia wziętych się pojawia. Ale nie o tym, oczywiście nie o tym. Kiedy zacząłem oglądać film i nagle wjeżdża muzyka Iron Maiden, po czym bodajże Motorhead mówię, to będzie cudownie, będzie pięknie. Po czym muzycznie ten film w ogóle nie ma sensu, naprawdę, bo nieraz jest tak u Dario Argento, że powiedzmy muzyka swoje, film swoje, ale to idealnie pasuje. Rzeczywiście to jest match made in heaven. Tak to można by powiedzieć, że rzeczywiście no niby to nie pasuje, ale jest super, a tutaj jest muzyka swoje, film swoje i to się nie zgadza. I to rzeczywiście nie udało mu się tym razem, mimo że Dario Argento stwierdził, że to jest jego ulubiony film, to jest jego produkcja, do której ma największy sentyment, no ale według mnie muzycznie tutaj się nic nie zgadza, a przynajmniej wiele się nie zgadza, bo film... Oglądając tę produkcję przypomniało mi się jak wiele razy między innymi w Zamku w Poznaniu czy w Ojcowie albo w Kędzierzynie jeździłem na festiwale filmów amatorskich, wtedy jeszcze to nie byli twórcy niezależni, tylko amatorscy. No to rzeczywiście tak to czasami wyglądało, że oglądasz film i fabuła, obraz w jedną stronę, a muzyka totalnie w drugą stronę, bo ktoś na przykład do swojego filmu stwierdził, że będzie pasowała jak najbardziej piosenka mniej niż Zero Lady Punk, po czym okazuje się, że w ogóle nie ma to żadnego sensu i tutaj w wielu aspektach tak jest, więc jeżeli chodzi o to, no to się rozjechało. Ja wiem, że oczywiście Argento ma swój styl, swój pomysł i tak dalej, ale no nie jest to pierwsza produkcja tego reżysera, którą oglądam i muszę powiedzieć, że nie no, muzycznie jest naprawdę bardzo źle, mimo że pojawiają się Ironsi, czym Irony, jak to woli to tłumaczyć, bodajże chyba Chyłka mówi Ironsi, no ale wiadomo jak to jest. Fabularnie, no tak, no niby coś tutaj się rzeczywiście dzieje, ale wiadomo, że u Dario Argento gęsto jest tak, że gdzieś tam sobie powiedzmy film jest, fabuła się toczy, niech się toczy, cokolwiek jest. No pojawia się Donald Pleasence w roli osoby, która właśnie zajmuje się robactwem, że tak powiem. No mam do niego wielką estymę nie właśnie przez serię Halloween, a przez dwa filmy. Jeden oczywiście, gdzie wcielił się w Ernesta Stavro Blofelda o przygodach Jamesa Bonda, a drugi chyba, do którego mam największy sentyment, to jest film Wielka Ucieczka, gdzie wcielił się w Blytha, czyli
tam grał akurat osobę, no co tu dużo mówić, fałszerza. Więc rzeczywiście z tych filmów go bardziej kojarzę i akurat tam mi się bardziej podobał. A tutaj jego rola jest tak w miarę dyskretna, spokojna. Chyba ten szympans rzeczywiście, który się tam pojawia, dużo więcej ma do zagrania. Mimo że nie była to najmniejsza małpka. Zaraz mi tutaj zarzuci szympans, małpy dwie. Dobra, wiem o co chodzi. W każdym razie był problem. Jennifer Connelly miała problem właśnie z szympansem. Otóż w trakcie jednej ze scen cały czas się odwracał, więc Dario Argento powiedział: połóż głowę połóż rękę na głowie tego szympansa i odwróć. No i rzeczywiście nie był zadowolony szympans z tego, do tego stopnia, że odgryzł kawałek palucha Jennifer Connelly. Na szybko była do szpitala przetransportowana, udało się oczywiście wszystko ogarnąć, no ale rzeczywiście nie była to miła sprawa i jeżeli miała już tam kiedykolwiek współpracować z Jennifer, no to była delikatnie mówiąc niemiła. Wiem, że małpka, szympans, dobra, zaraz ktoś mi zarzuci, że gorele i tak dalej, i tak dalej. Ale czemu mówiłem, że ten film ma mnóstwo faktów, powiedzmy, mnóstwo informacji, które tam gdzieś są, powiedzmy, prawdziwe. No chociażby ta scena, która jest około 15 minut, tutaj posiłkuje się ciekawostkami z IMDb. Historia, którą opowiada Jennifer o tym, jak ją porzuciła matka, jest to prawdziwa historia z dzieciństwa Dario Argento, więc jeżeli będziesz oglądać, to no rzeczywiście dosyć poważna sprawa, nie wygląda to ciekawie. Również prawdziwe jest oczywiście, oprócz tej historii, oprócz tych robaków, zniekształcenie jednego z dzieciaków, który akurat się pojawia. Z tego powodu Argento nazywa dziecko Patau. Patau chodzi oczywiście o chorobę genetyczną, czyli zespół Patau, która powoduje poważną deformację twarzy. Akurat z tego powodu jedno z dzieciaków nazywa się Patau, mimo że tak naprawdę w filmie nigdy nie jest nazwane, ale rzeczywiście Argento wykorzystał to, tamto i siamto i gdzieś tam, powiedzmy, to scalił w jeden wielki zbiornik informacji, które tak naprawdę są nam niekoniecznie potrzebne, niekoniecznie użyteczne, ale gdzieś tam są, bo te insekty gdzieś tam się pojawiają cały czas w tle. Teoretycznie, a chyba i praktycznie nasza główna bohaterka ma możliwość kontrolowania insektów i to rzeczywiście w wielu scenach jest pokazane. Naprawdę jest jedna scena, którą bardzo się trudzili, ażeby ją stworzyć. Nie będę zdradzał szczegółów, jest rzeczywiście dosyć ciekawie pokazana, ale film jest bardzo głośny. To trzeba przede wszystkim powiedzieć. Naprawdę mnóstwo jest krzyków, ale tym bardziej, że ja akurat oglądałem, właściwie słuchałem ten film na słuchawkach, więc to rzeczywiście, kiedy z niczego masz, powiedzmy, totalnie przerysowany krzyk, więc jest rzeczywiście to sprawa, która robi robotę i którą możemy sobie gdzieś tam jakoś skojarzyć. Jest kilka scen, które zapowiadają w pamięć, tak? No, mi bardzo utkwiła scena ze zbiornikiem. O, tak tylko powiem, żeby nie zdradzać zbyt wiele. Powiedzmy, że miałem odruchy wymiotne, no to mało, ale akurat naprawdę robi wrażenie. Ale film jako całość, czy powiedzieć, to jest spójne, koherentne, ciekawe, no to nie mogę niestety powiedzieć, że to jest dobra produkcja. Polecę, jak najbardziej polecę, bo nie jest to nagle film bardzo, bardzo zły, że nie da się go zobaczyć, nie, ale niespecjalnie wiem, czemu Argento uznaje ten film za swój najlepszy, swój ulubiony. No ja w tym momencie też nie powiem, że jestem wybitnym znawcą Argento, nie, ja dopiero do tej pory widziałem może z 10 jego filmów, no ale to w tym momencie wydaje mi się taka próbka jego twórczości pozwala mi gdzieś tam stwierdzić, że znam jego styl, wiem jak to wygląda, tak, mamy oczywiście te mega zbliżenia, zawsze oczywiście, jak to musi być u Argenta, film jest bardzo, bardzo krwawy, jeżeli już się pojawiają ręce, oczywiście, że tak, są to ręce Dario Argento, to jest chyba taki jego fetysz, wiesz, Quentin Tarantino ma stopy, no to rzeczywiście może akurat Dario Argento miał ręce, jeżeli wiesz, to daj mi znać, bo akurat możliwe, że to było w ten sposób, ale w tym filmie więcej rzeczy się nie zgadza niż zgadza, wiesz, tak naprawdę cienka była czerwona linia, że tyle brakowało, a film był w mojej ocenie nie do oglądania, aczkolwiek można go spokojnie obejrzeć, ale tak jak bardzo podobały mi się jego wczesne filmy, mogę powiedzieć spokojnie, nie ma problemu, mogę włączyć i oglądać jeszcze raz, bo rzeczywiście to jest produkcja, która jest fajna, to tutaj
zbyt dużo rzeczy się nie zgadza. I ten film obejrzałem raz i dziękuję bardzo, wystarczy mi, bo no na pewno to był debiut aktorski Jennifer Connelly. To nie był na pewno jej udany, najbardziej wymarzony debiut. Chyba poza tak naprawdę tym szympansem niekoniecznie ktokolwiek sensownego zagrał. To już ta pani nauczycielka, która jest, że tak powiem, która się opiekuje naszą główną bohaterką, to już po prostu jest, to już była o pomstu do nieba, wiesz, nawet Patryk Wega by nakręcił inaczej, wybrałby lepszych aktorów, na pewno Oświeciński, jakoś tak, mógłby zagrać lepiej, dobrze i ciekawiej, a pewnie i Doda by się nie powstydziła występu, więc aktorsko film naprawdę nie dojeżdża. Muzycznie też jest no niekoniecznie, ale nie zawsze u Argento musi chodzić o to, o co musi chodzić. Ależ to było głębokie, po prostu jak kałuże na podwórku. No ale dobrze, niech już tak i tak będzie. To jest tworzenie filmu dla samego filmu, po to, żeby pokazać pewne rzeczy stworzyć. I o ile mamy zaskakujący początek, mamy kilka zwrotów akcji i zakończenie, które no, jest lekkie, łatwe i przyjemne, przewidywalne w pewien sposób, ale jest też ukłonem do innych właśnie filmów tego gatunku. Nie będę mówił jakich, bo w tym momencie zdradziłbym tobie zakończenie i byłoby wszystko oczywiste. Tak, jak mawia Kabaret Neonówka, to byłaby oczywistość. Ale ten film jak najbardziej mogę polecić. Nie jest moim ulubionym, tak jak w przypadku Argento, ale rzeczywiście nie mogę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo złe kino. Uwierz mi, w cyklu kultowe horrory dużo więcej i to beznadziejnych produkcji widziałem. Teksańska masakra piłomechaniczną 4 po prostu to się nie umywa do tego. Przy teksańskiej 4 to fenomena, jak zwał, tak zwał, to jest po prostu arcydzieło rzeczywiście i warto obejrzeć po raz wtóry i drugi i trzeci i 58. Również warto polecić na swoich mediach społecznościowych, więc uczyń to, wskocz na swojego Facebooka, Snapchata, co tam rzeczywiście używasz i poleć, bo będzie mi miło i gdy liczba naszych kultowych horrormaniaków będzie cały czas rosła, ale to nie jest oczywiście koniec naszej przygody z Dario Argento, jeszcze rzeczywiście zostało chyba z 10 filmów, także będzie jeszcze, no mam nadzieję, nie jedno, nie dwa zaskoczenia, mam nadzieję, że będzie ciekawie, będzie zabawnie, a no co tu dużo mówić, więcej, oczywiście, że tak, więcej ciekawych, różnych, intrygujących, dobrych, złych, po prostu kultowych horrorów jest na tej liście. Kliknij, zobacz, bo naprawdę warto.